little hell. Następującej treści. Przedmiotem umowy jest sprzedaż sprzedającego na kupującego pojazdu marki KTM. Typ 300 TP, nie? Tak to jakoś napisać. Pusto. Przez 3 tygodnie będzie tak pusto. Pozostał tylko rower. Masz, Adi? Dobra, ja idę, chłopaki. Lecę z tym koksem. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Gość w dom to Bóg w dom i cieszę się z tego niezmiernie. Gości mamy dzisiaj bardzo dużo na kanale Bully96. Przedstawiam tych, których znacie. Adi, Radek, nasz kolega, z którym jeździmy od, można powiedzieć, chyba 10 lat, ale nigdy go u nas nie było. I nasi goście. Adam Dziki Dzik, siema. Tak jest, z motocykle Lublin. Cześć, Jarek, motocykle Lublin. Jarek i Maczeta oczywiście. Tak jak wspomniałem, no dzisiaj naprawdę bardzo ważny dzień dla mnie osobiście i bardzo się ekscytuję tym wszystkim. Zawsze chciałem kupić sobie taki motocykl, a mianowicie Husqvarnę, które tutaj widzicie. No i jest. Chłopaki z Lublina przyjechali do nas, kawał drogi. Ja mam do was, panowie, pytanie. Jak moglibyście omówić ten motocykl, bo to są na tych podnośnikach dwa te same modele, tak? Jarek? Tak, dokładnie. To jest no, kultowy model T300. Troszkę głośniej, Jarek, cię proszę, wiesz? T300, model 2019. Motor... Czy 2.19 różni się od 18? Troszeczkę inna głowica silnika i zdecydowanie inny setting zawieszenia. Dużo lepszy od poprzedniego modelu. Przodu i tyłu. Tył też? Tak, tył i przód jest poprawiony. Tak. I to są różnice, które są no, mega odczuwalne. Aha. No to Jarek, lećmy po kolei, wiesz, od przodu, nie? Jakie tu jest zawieszenie? Zawieszenie jest White Powera z napięciem z wstępnej sprężyny. Czyli mamy... 48 Explorer, dokładnie, tak? Dokładnie. Z takich ciekawostek Husqvarna ma górę, sprzęgło i hamulec, łamki, klamki, nie łamki. Te same w standardzie są pozakładane. I właśnie pytanie, czy to mit, czy prawda, że ta klamka pasuje i do hamulca, i do sprzęgła? Wiesz co, po małych przeróbkach pasuje, aczkolwiek jest ten element, który tutaj czujnik hamulca załącza, że jest pod innym kątem po prostu, jak tutaj Rozumiem. Ale jakoś to przekładają i to funkcjonuje. Ten motocykl, który tutaj widzicie z tym numerem z boku, oczywiście 96, no on jest troszeczkę doposażony, tak? Doposażyliśmy go no pod moje, nazwijmy to, zamówienie, czy tam pod moje ustawienia, czy też pod moje ulubione ustawienia, to się fachowo nazywa, zdaje się, personalizacja. Do tego zaraz jeszcze wrócimy, Jarek, ale co jeszcze tutaj jest ciekawego w tym motocyklu? Nazwijmy to standardowym. Standardowym. Kute półki. Tak. W standardzie mamy bardzo dobre opony Metzelera, oznaczenie ten Six Day Extreme. Mamy zaciski, ma góra, przód, tył. Tarcza tył. Tył. No szczerze powiedziawszy, ja aż tak dokładnie KTM-a nie znam, także... Trudno ci odnosić się do KTM-a. No to nie mówmy o różnicach, tylko mówimy, co tu jest. Największa różnica, która jest najbardziej zauważalna, to jest ten tylny amortyzator na linkage'u, tak? Czyli tak zwane kiwaczki, tak? Popularnie zwane. Dokładnie, no. Następną rzeczą, której nie ma KTM, jest tylny subframe karbonowy, który się składa tam powiedzmy z trzech elementów, jest dużo lżejszy. Co do wytrzymałości tych samych materiałów, no w przeciągu powiedzmy 5 lat sprzedaliśmy dopiero dwa takie elementy, tak? Znaczy z trzech części, one są dosyć tanie, bo jeden boczny element kosztuje tam chyba niecałe 300 zł, także najczęściej ludzie się generalnie tego obawiali, że to jest jakieś kosztowne, a to kosztuje dosyć niewiele i naprawdę jest bardzo mocne. No. Tak, Jarek, jeśli chodzi o gwarancję na ten motocykl, jaka ona jest, czy w ogóle jej nie ma? Znaczy... Ja czasami będę zadawał takie na pozór, wiesz, idiotyczne pytanie, na które znamy odpowiedzi tutaj wszyscy, no ale nie wszyscy widzowie, ludzie, którzy to oglądają. Powiem w ten sposób. Wszystkie motocykle endurowe, które przychodzą do nas, są zblokowane na 10 kW.
Jeżeli my tego w żaden sposób nie ruszamy, no to gwarancja jest 2-letnia. Natomiast kiedy my go rozblokujemy, gramy inną mapę, no to ta gwarancja od razu przestaje funkcjonować. Jest tak zwana gwarancja miesięczna, taka rozruchowa producenta. Aczkolwiek w motocyklach enduro nie zdarzyło się jeszcze, żebyśmy raczej robili jakieś naprawy gwarancyjne. W motocyklach crossowych zdarzały się sytuacje, gdzie była ewidentna wina fabryki i pewne części nawet wymieniali po roku czasu, tak? Tak jak było tam w 2016 roku. Crossowe nie są blokowane. Tak, Też są nie są blokowane, ale jeżeli mówimy o samej gwarancji, tak? Czyli jak coś jest ewidentnie z winy producenta, to producent się poczuła nawet i po roku czasu, tak? Czyli silnik jest taki sam jak w KTM-ie, tak? Tak, silnik Bak ten sam. Czy jest chyba większy, jest, pojemność baku. mówili tak, że w hustwarni jest 1,5 litra więcej tego paliwa możemy na. A, rozumiem. Ja myślę, Adam, Radek i Maczeta, że my jeszcze sobie kiedyś taki króciutki odcinek nagramy, jak go doposażyliśmy. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły. Tak, no. Osłona silnika. Bo to już na pierwszy rzut oka widać, że te motocykle są trochę inne, one się różnią. Co prawda ten motyw przewodni, no Husqvarna i nasze okleiny, które tutaj widzicie. Nowy projekt. Tak, to są. Natomiast o tym jeszcze, no kiedyś zrobimy taki odcinek. Dokładnie. Ale ja jeszcze dzisiaj chciałbym was zapytać, znowu takie na pozór dziwne może się wydawać pytanie, albo wy jako widzowie będziecie się zastanawiać, dlaczego my kupiliśmy motocykle akurat w Lublinie, skoro tych dealerów jest no, dużo w Polsce. I Adam, co właściwie was wyróżnia spośród innych dealerów? W czym wy jesteście? Robimy to z przyjemnością. To, że działamy w sferze sprzedaży i do dokładania różnych rzeczy do motocykli, robimy to z wielką przyjemnością. Dla nas jest to przyjemność, bo sami na co dzień używamy takich motocykli, sami się bawimy w hard enduro, w super enduro, w motocrossy i mamy nawet swój team, Motocykle Lublin Team, polecam, żeby oglądać. A mógłbyś się obrócić, bo ja, wiesz, pierwszy raz dzisiaj cię widzę na twarzy, a to nie jest ta kurtka, bo na co dzień nazywasz się w internecie. Adam Dziki Dzik. No właśnie. Dokładnie, to jest moja ksywa internetowa i pod tą ksywą działam. Również prowadzę tutaj takie blogowanie, informowanie i recenzjowanie. Czyli wbijajcie na Facebooka do Dzika, do Adama. Tak, dokładnie tak. No ale tu jeszcze wracając, wiesz, motocykle Lublin. Co jeszcze? Motocykle Lublin. No, tak jak powiedziałem, naszym głównym atutem jest pasja Tak. do tego, co robimy i naprawdę robimy to z uśmiechem na twarzy. W sprzedaży macie jeszcze jakieś inne motocykle? Oczywiście, że tak. Mamy Yamaha, jesteśmy dealerem Yamaha. Oprócz tego mamy wszelakie firmy, które produkują asortyment dodatkowy do motocykli, akcesoria. Również mamy pełen zestaw ubiorów Foxa i innych firm. Ja ci tu przerwę, Adam, i no jakby na potwierdzenie twoich słów, że jesteście moim zdaniem no super sprzedawcą, mi się bardzo dobrze z wami szybko i treściwie rozmawiało. Chcę powiedzieć o tym, że doposażając swój motocykl, oczywiście ja też sobie, no każdy wydaje pieniądze, ciężko pracuje na nie, szukałem cen, nie? Szukałem cen, to jest raz, i szukałem, czy to wszystko macie. Okazało się, że wszystko u was było, mus przód, tubli z tyłu, kierownica z rentala, etc., nie? Także ten asortyment, o którym ty wspomniałeś, no Mamy pewnie jest wszystko w dużo. jednym miejscu. Nie trzeba nigdzie wychodzić, nie trzeba nigdzie indziej szukać. Mówisz nam, co potrzeba, my ci to załatwiamy. Jak nie mamy tego na półce, automatycznie sprowadzamy to i to w przeciągu paru dni znajduje się na twoim motocyklu, jaki sobie wymarzyłeś. Okej, a od niedawna też chyba tak kompleksowo do tego podeszliście, bo jesteście przedstawicielem też GoPro, tak? Także i kamerę kupię. Od paru dni mamy bardzo piękną wystawkę, mamy duży telewizor i tam mamy wszystkie modele kamerek GoPro najnowszych, łącznie z asortymentem, także będziemy robili relacje już w jakości takiej GoPro-owskiej. Tak jest. Z naszego ścisłego grona na dowód tego, no niech to będzie jakiś dowód i nie traktujcie tego jako film sponsorowany i reklamowany, na dowód tego, że chłopaki naprawdę podchodzą do tego z uśmiechem, jak Adam powiedział, i profesjonalnie. A 4 motocykle już żeśmy kupili u chłopaków. Jak 4? Carlos kupił Kupił Carlos, jeden Danka i jeden Apollo. i 2 A teraz. i teraz, no to już 6. No to 6. No to widzicie, jak współpraca przebiega. Radek,
O Radku chciałem wam tutaj dzisiaj trochę opowiedzieć również. Radka znamy od ilu lat, Adi? Jak długo z nim jeździmy? O Jezu, od łebka. Pamiętam, jak jeszcze na kładzie jeździł, tam rzucał nimi, utopił w błocie, bo on był taki trochę Mad Max. Potem go widziałem na KTM-ie, jak tam różne rzeczy wyczyniał, aż ciary były czasami. No a potem siadł na wózkę i chłopak zaczął ostro trenować. Dzisiaj go widzimy na... A jak nie na pudle, no to bardzo blisko pudła w różnego rodzaju zawodach. Radziu, Enduro i cross country, tak? Radzio, z twojej perspektywy nie krępuj się, bo Radek się krępuje bardzo. Kamera oczywiście potrafi speszyć człowieka. Radzio, czemu ty, no ja wiem, może inaczej, czemu kupiłeś Husqvarnę? Który to jest już twój motocykl? Jest to moja trzecia Husqvarna. Firma wzbudziła zaufanie. No ale wiesz, tak po chłopsku, a poprzednio jakimi jeździłeś motocyklami? Również były to 300 z Husqvarny. Przed Husqvarną była KTM też 300. No i cały czas na 300. Ale co przemawia, wiesz, za tym, że to już jest trzecia, czyli siadła ci? Co takiego ten motocykl twoim zdaniem ma fajnego dla rajdera, dla, wiesz, amatora, że to jest to? Głównie silnik, bardzo ergonomiczny i pasuje mi po prostu. Zawieszenie w Husqvarnie jest tylnie według mnie lepsze do mojej dyscypliny, w której startuję, czyli tam cross country. Tak. Takich szybszych wyścigów. No super sprzęt, no. Jesteś po prostu zadowolony. Tak w ogóle to teraz się zareklamuję. Jakbyście chcieli od Radka kupić jego motocykl, to gdzieś tam będzie wystawiony już za niedługo na Jechałem na nim ostatnio. To jest taki OLX-ie. dzik, ja się aż dziwię, jak on może to opanować. Ale jest pewny i zadbany. Jest pewny, zadbany, Radek sam mechanikuje, wszystko tam sobie robi, jest dobrym fachowcem, także... Dzikuj, Adam i Jarek, bo jeszcze nie powiedzieliście mi wszystkiego. Motocykle Lublin to, tak jak wspominaliście, wasza pasja. Zdaje się, że macie jakiś, no nie wiem, stowarzyszenie, klub. Opowiedz trochę, Jarek. Tak, rzeczywiście. Wspieramy w jakimś tam niewielkim stopniu zawodników, którzy jeżdżą motocross, enduro i... Już za niedługo jakąś imprezę szykujecie wspólnie z kimś, tak? Jakie to zawody? To może ja. Bardzo proszę. I treściwie. Od 2 do 4 listopada w Lubelszczyźnie rozgrywają się już cykliczne zawody Horror Enduro. Są to zawody w niesamowitej scenerii starej cegielni, dlatego cały obiekt się nazywa Hard Enduro Cegielnia w Wierzchowinie. Bardzo fajny obiekt, możecie to zobaczyć na Facebookach, Instagramach i YouTubach. Poza tym wspaniałe nagrody, to są nagrody w tysiącach liczone. Tak. I czekamy na czołówkę, również amatorską, po to, żebyście się mogli pobawić w innej scenerii, niż tylko i wyłącznie macie to w zawodach typu Hard Enduro, na przykład tutaj u was w górach, Tak jest. gdzie wy macie wspaniałe tereny. My to czegoś takiego... No niedaleko mamy. Dla nas lubelaków to są tak. To są Lubelaki. Dobre, ale ja ci przerwę. Tyś powiedział chore enduro czy horror? Horror. Jeszcze raz, Dziku, kiedy są te zawody? 2-4 listopada, Cegielnia Wierzchowina. Można się jeszcze zapisać, tak? Oczywiście, że tak, zapisy są do ostatniej chwili. Ile kosztują? Od razu. 300 zł z tego co pamiętam, ale nie jestem pewien. W tej chwili szczeliłem troszeczkę, ale to wszystko jest do sprawdzenia na stronie. I No. Jarek, no ja kupiłem po wielkich bólach, żona mi tam dopomogła ten motocykl, wyciągnęła za skórniaki, ale jeśli jestem waszym klientem, dogadaliśmy już cenę, dogadaliśmy, wiesz, doposażenie, wyszła nam jakaś kwota, nie mam na tyle pieniędzy, pomagacie w finansowaniu? Tak, oczywiście. Mamy podpisane praktycznie z każdym bankiem umowy, jeżeli chodzi o finansowanie, także nie ma... Leasing również? Oczywiście, nie ma z tym żadnego problemu. Okej, panowie, film jak zwykle jest nie za długi, bo 14 minut. My powoli się chyba zbliżamy. Powiedziałem wszystko, Adi? Maczeta? Tak. Powoli zbliżamy się do końca odcinka. 2 nagrody, które przydzieliliśmy. Wjazd na garaż Dominik Golszowy to Patrycja Kubala, tak Adam? Tak. I zadaliśmy, Patrycja dostaje oczywiście koszulkę od Dominika. Drugą nagrodą do następnego odcinka jest nasza bluza. Wygrywa ją Dominik Pasier. Jego odpowiedź oczywiście zamieszczę. Pytanie było trochę podchwytliwe. Jaki olej lejemy do silnika elektrycznego?
No nie lejemy oleju, także to jest chyba zrozumiałe. Tą odpowiedź od Dominika zamieścimy, ale dzisiaj też pytanie od chłopaków z Lublina, jak również nagrody. Adam, pokaż te nagrody, chociaż to nie my je ufundowaliśmy. Mamy 3 nagrody. Mamy czapeczkę. Będzie jedno pytanie i 3 nagrody. Tak, mamy czapeczkę. Fajną koszulkę mamy z Huski. Tak? Super, naprawdę. I koszulkę dla zawodnika. Taką właśnie jak macie. Zawodowa. Zawodowa, bardzo. Nowa, z metką jeszcze. Jeszcze nie otwarta. Okej, a Dziku, jakie jest pytanie? Pytaniem, posłuchajcie, tak na szybko wymyślone, nawiązując tutaj do święta polskiego enduro, pytanie brzmi: imię, nazwisko najlepszego, imię, nazwisko i zajęte miejsce najlepszego zawodnika z motocykle Lublin Team. No i pytania. Na megawacie. Tak jest. Odpowiedzi przesyłajcie na adres bully.instagram@gmail.com. Ja wszystkie oczywiście namiary do motocykle Lublin podlinkuję. Wbijajcie na ich Instagram, na Instagram Radka, Radek Mrocik Instagram. Bardzo wam dziękuję. Podejdź Jarek tutaj, żeby was wszystkich objął. Widzę was wszystkich, widzę. Kciuki do góry panowie, kciuki, maczeta, kciuki. Trzymajcie się. Hej!